Dzień dobry, którędy na imprezę? Jesteśmy w Modlinie, na strzelnicy Zbrojownia Modlin, na 11 urodzinach strzelnicy TV, czyli Kwiatka, i pierwszych urodzinach sklepu tuż koło szkoły imienia, wszyscy wiedzą kogo. No i mieliśmy straszny problem z zaparkowaniem, ale wiecie, influencerka, więc nas puścili do środka. I teraz idziemy przywitać się jubilaci. A tak, spoko, dzień dobry, cześć. Mam większego. Dobra, zaczynamy. Od największego jubilata, 11 urodziny, tak. Strzelnica TV. Kwiatek, no dobra, to Kwiatek Michał Kwiatkowski. No kurna, ziemia jest okrągła, a woda jest mokra. Drogi Michale, słucham powiedz nam, jak się czujesz na swoich 11 urodzinach? 2 godziny później? Nie, króciutko będzie. Ja po prostu się cieszę, że udało nam się zrobić taką dużą imprezę. Zrobiliśmy jedną chyba z takich większych imprez w Polsce. Udało nam się ściągnąć mnóstwo sklepów, które pokazują broń, i przyszło 430 osób, a z youtuberami innymi i gośćmi zaproszonymi będzie tego z 450, może 470 osób. No to chyba tak jest dobrze, nie? Na przypale albo wcale. No dokładnie tak jak mówię. Także serdecznie dziękuję Wam za to, że przyjechaliście tutaj. Serdecznie dziękuję Salonowi Broni, który wspólnie razem ze mną to zorganizował. Z nimi to za chwilę pogadamy. A, no dobrze. Jak się czujesz, mając najbardziej kulinarny i najbardziej rozpoznawalny kanał o broni w Polsce, będąc influencerem, trendsetterem, to znaczy, wiesz co, tak, no jakoś tak to jest. medialnym. No jest, no ale dobra, no czuję się świetnie, tak, po prostu i tyle. Cieszę się, że oglądacie moje filmy, cieszę się, że zainspirowałem Was do tego, żebyście zrobili pozwolenie, żebyście kupili swoją pierwszą klamkę. No i się cieszę, że przyjechał Michał do mnie na te urodziny. Było mi bardzo miło i bardzo jest z tego powodu super. Nam również jest bardzo miło. Kwiatek mi powiedział, że nakleiłeś mi nalepkę z granatem, to ja Ci dam na taką tą. Jak powiedziałem, ja mam większego. Drogi Michale, no. Z okazji Twojego Tactical Since Childhood. Mam nadzieję, że będziesz ją z dumą nosił. Tak. Jakbyście nie wiedzieli, to z przodu jest ten Tactical Since Childhood. A z tyłu jest Kocham Fragout. Prawie. Okej. O, dobrze. Załóż bluzę. Tak, wiesz co, na razie jestem obmikrofonowany, ale założę, bo mi jest trochę chłodno, wiesz, w tej hawajskiej koszuli, tak. Dziękuję Ci bardzo, ja marzyłem o tej bluzie, bo to jest zajebisty pomysł. Też biegałem z patykami i robiliśmy ta i ja byłem zawsze guslikiem. Nie wiem dlaczego. No nie wiem właśnie, nie wiem dlaczego, ale guslikiem. No dobrze, dziękuję Ci serdecznie, Michał, naprawdę. Bardzo fajnie, że przyjechałeś. Mam nadzieję, że będziemy się bawić. Jest jedzenie? Tak, tam. Na który kupon? 3 kupony. Masz na zupkę, grilla i na wodziałkę. Wow. Full komplet. No w końcu najbardziej kulinarny kanał. No a jak? Do zobaczenia wkrótce. Tak, na razie. Pytałem się, czy jest tu dzisiaj pan Kruk. Słowo powiedzieć. Salon Broni, znany szerzej jako sklep tuż koło szkoły, nieoficjalnie zwany też sklepem imienia Adriana Z, tak? Przyszliśmy na przerwie. Na przerwie, dokładnie. To są ci, którzy zaopatrują dzieci z pobliskiej podstawówki. Jak dzieci kupują jagodzianki, to oni im sprzedają glot na matematykę. Panowie, pierwsza rocznica. Powiedzcie, jak oceniacie ten rok? Warto było? Zdecydowanie. Tak, jak najbardziej. Warto było. Ten projekt, do którego się przygotowaliśmy naprawdę kilka czasu, jak sami wiecie, to jest kwestia różnego rodzaju zebrania pozwoleń. Tak, wiesz co, z Andrzejem sobie powiedzieliśmy, zobaczmy, jak nam pójdzie przez pół roku i zobaczymy, co dalej, bo to było coś nowego dla nas. Może sam wiesz, że nie do końca, bo trochę gdzieś tam liznęliśmy trochę tej branży. Troszeczkę. Nie dużo. Symbolicznie. Symbolicznie, dokładnie, ale mówimy, dajemy sobie pół roku, zobaczymy, jak tutaj będzie funkcjonowało.
No nie ukrywam, że naprawdę wszystko super idzie do przodu. Staramy się jak najbardziej, żeby to wszystko było dobrze, żeby nasi klienci, którzy przychodzą, bo to wszystko, co robimy, to jest dla nich, żeby byli za każdym razem, wiesz, zadowoleni i przez nas wszystkich, przez nas, czy przez nich są naprawdę profesjonalnie i miło obsłużeni. Czyli co, kiedy Maybach? To może nie Maybach, ale gdzieś tam w tyle głowy mamy może nie jakąś drugą lokalizację. Najpierw sobie może poukładajmy te sprawy. Ale też przy szkole. Ale też przy szkole, tak jest. Więc może jakieś plany długoletnie No to na jakieś tam, fajnie, cieszę się, że wam idzie. Wydaje mi się, że mamy w tym jakąś swoją maluteńką cegiełeczkę. jak najbardziej, bardzo dużo. No to dzięki tobie mamy takie, a nie inne imię szkoły. Jakby nie było. Moja zasługa. Macie słabe bluzy, Słabe bluzy. tak. Nie wiem, która jest która, więc musicie sobie dobrać rozmiary, ale jedna jest 2XL, a druga jest XL. Dziękujemy. To z okazji waszych fajnie. pierwszych urodzin. Obyśmy mogli się spotykać co dziękujemy roku i na kolejnych waszych Oby urodzinach. dalej nam się współpraca fajnie układała. Bardzo Tak, dziękujemy. Mamy oby ubierać partia dzisiaj? rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, jak to było w tych. Niech się dobrze noszą wasze bluzy. Noście je z dumą, niczym kolega Kwiatkowski. Na przerwie będziemy występować w takiej samej bluzie jak Dzięki bardzo. Super, dziękujemy ślicznie. Tak, to my idziemy sobie pozwiedzać, ale jeszcze do was przyjdziemy. Zapraszamy, mam nadzieję, że wam się I spodoba. oczywiście Myślę, na że grillika, warto- już nam powiedzieli, czerwona jest na zupkę, żółta jest na grilla i niebieska jest na dwie butelki wody. Pan Szybkie Palce, najszybsze palce w Polsce, Mateusz z DTF-u, ze swoim serdecznym kumplem Filipem. Znamy się z chłopakami kupę lat, prezentują dzisiaj swój sprzęt, którego używają na szkoleniach. No bo wszyscy wiedzą, że prowadzą firmę szkoleniową. Mateusz jest naprawdę świetnym strzelcem, tak? Świetnym strzelcem. Pełen szacun dla niego za to, jak strzela, jak się rusza, jak się zna na broni. No i dzisiaj pokazują część swojego arsenału. Podejrzewam mniejszą, bo znając życie Mateusza i Filipa, to tego tam mają znacznie więcej, ale zobaczcie. No mają karabinki od Milikona, tamten Bravo, Alfa, Charlie, czy jak one się nazywają. Karabin tylko do strzelania postępkiem, Tu zakleił. Co to jest? spełnia funkcję To jakby jest, pierwszej komory. to jest ładna rzecz właśnie, bo to jest właśnie M4, w sensie to jest, wiesz, zrobione tak naprawdę moja jakaś tam po prostu kopia, dlatego, że mi się to podobało. Tu jest ta ciężka lufa, o której ty mówiłeś. Sokon, no. Tu jest rzeczywiście RIS 2 z Daniel Defense, który sobie zamontowałem. I to jest tylko zrobione tak, wiesz, Just for fun. just for fun, ale mega mi się to podobało i chciałem mieć taki karabin. Shootfire. Tak. Działa po prostu cały czas? Tak. Mateusz już schował, ale pokazywał nam swój pistolet, bo tutaj mamy takie użytkowe, nie? Takie jak zwykle. Jakiś tam Glock, Smith Wesson, znowu Glock, Walter PDP, to jest ten z SWMP Metal. Oczywiście Milikon, no Milikon, no muszą promować, no to promują, ale słuchajcie, pokazał nam, Nie musimy. chcemy. Pokazał nam Mateusz swoją 911. Jaki to był model? Atlas. 37 000 za pistolet. A ja mówię, że 14 500 za karabin to jest dużo. Dobrze, to na spokojnie. Tu? Wejdź mi w kadr. Kurna, jak hałasują, no. Plano. Skrzynie transportowe. Myśmy je chyba kiedyś pokazywali na... Wiem, na U27. Na U27 byli. No skrzynie są fajne. Ja w ogóle uwielbiam skrzynie transportowe. Kamil z Szotofu się chwalił takim zestawem na wózeczku. Super, tylko do tego niestety trzeba mieć garaż, a ja nie mam, bo mieszkam w mieszkaniu. Ale skrzynie transportowe są naprawdę fajne. O, tu mamy nawet, zobaczcie, nie skrzynia, tylko taki usztywniony pokrowczyk, też fajne. Co tu mamy? O, pudełeczka na amunicję, panie kierownik, zobacz. Rifle ammo case. To jest fajne, nie? Kurna, tutaj, jocie. Skrzynia serwisowa do karabinu. Że można sobie karabin powiesić na tych uchwytach i wtedy można go czyścić, rozkręcać, skręcać. Super. To są fajne rzeczy. I co jeszcze tu mamy?
Lodóweczka. Wow. Lato idzie, a lodóweczka się przyda, nie? Oczywiście tu trzeba mieć wkłady chłodzące do tego, no bo to na tej zasadzie działa. Waterproof Electronic Case, czyli dla żeglarzy. Z takim systemem piankowym, który możecie sobie po prostu powyrywać i dopasować do kształtu tego, co będziecie w tym przenosić. To jest fajna rzecz. I duże case'y, i okularki z kamerą. To żeśmy kiedyś chyba też widzieli. Ale to nie, to ja byłem wtedy z Kubą, to chyba na grotowisku to było. Dojdziesz do nas? Podobno pół tony wytrzyma. No 300 kg wytrzymało, no. Widziałeś tam? Ten MD coś tam? Tak? MD Shooting. Dobra, żartuję, gadaliśmy przed chwilą. Redwin, czyli niedroga optyka i optoelektronika. Pierwszy w Polsce tego w ogóle na szerszą, znaczy zaczął o tym mówić, chyba ten wariat z 3B, nie? Marcin. Pozdrowienia, Marcinie. Kubek jest czysty, w razie czego zapraszam w tygodniu. Teraz mamy polskiego przedstawiciela Redwina. No mają po prostu tanią optykę i optoelektronikę, tak? I podobno ona jest całkiem niezła, chociaż ja gadałem z Marcinem o tej optyce i mówi, że trzeba wybrać. No są produkty lepsze, są produkty takie, które według Marcina naprawdę dają radę, tak? Ja jeszcze z tym nie miałem do czynienia. Kolimator z powiększalnikiem. Otwarty kolimator, mają jakieś też biegóweczki. 1, 2, do ilu to jest? Do 8. No biegówka jak biegówka, trzeba z tego postrzelać, żeby coś powiedzieć. Jezu, jak oni hałasują strasznie. Tutaj też biegówka, jaka to jest? Łopanie, nie, 16. To jest 4,16, czyli już nie biegówka, już taka lunetka. Na pierwszy rzut oka Night Force to nie jest, ale kosztuje 1/10 ceny Night Force'a. Powiększalniczek razy 3. Mikrokolimatorki też są do pistoletów, trochę większe. No wygląda to całkiem zacnie. O, i to jest ten, to chyba Kwiatek ostatnio pokazywał. Śmieszny kolimatorek, taki fajny kształt, ale z drugiej strony jak już popatrzysz, no to fajny kształt, ale tu jest tyle po prostu po nic, tak? No ale dobra, tu jest bateria, bo normalnie bateria jest gdzieś z boku. Tu widzę, że walnęli baterię na górze, więc siłą rzeczy musieli to troszeczkę podnieść, żeby ta bateria się zmieściła, czyli tu jest wąski, a tu jest wyższy, no coś za coś, tak? Ale kompaktowy. Ale kompaktowy dalej. Trzeba by się przyzwyczaić. No mi tam to na górze to tak, ale ładnie wygląda, bez dwóch zdań. Może chcesz pamiątkę coś? Przemysłowe Centrum Optyki, czyli firma z grupy PGZ. Polska odpowiedź na EICOGA. Co prawda to jest szafir z zasilaniem bateryjnym. Jest i cały czas go nie ma. Czekam, aż będzie. Jest nowa rzecz, o której Wam mówiłem w relacji z tych ostatnich targów. Polsecure, czyli, tylko tam to było w akwarium. A tu jest wyjęte. Kolimator z powiększalnikiem razy 3. Być może uda się coś takiego wypożyczyć, to wtedy byśmy powiedzieli o tym coś więcej, ale w końcu się pokazało. No i reszta to klasyka, tak? SCT1, czyli to jest Rubin. Kurde, nigdy nie pamiętam nazwy tego. Tak, lornetka termowizyjna, ale to jest to. MO3 ADM, no ja bym nawet się zadowolił monokularem, tylko że kosztuje prawie 30 koła.
Więc trochę mnie nie stać, a poza tym jest technologią wojskową, więc nawet gdybym miał te 30 koła, to w PCO mi powiedzą end user albo koncesja. A obok stoi mapa. Tak, pokazują to, co mają, kawałek swojej oferty, głównie na rynek cywilny. Fantastycznie zrobili katalog. Ja ten katalog wziąłem sobie na jakichś poprzednich targach. Bardzo ładnie zrobiony, tak, w formie takiego wachlarzyka. Dwustronne karty, fajnie opisane. Super pomysł, bardzo ładnie wydany, mały, tak, do kieszonki katalog. Trochę jest mi głupio, dlatego że tu stoją kamizelki, które wiszą u nas w biurze i w końcu muszę je zrobić. Czuję się w obowiązku. Ale nie jest mi głupio, bo ktoś ma tego Chestriga chyba, nie? Jak jesteśmy na stoisku Maskpolu, szanowny Maskpolu, mam nadzieję, że to, co się wczoraj pokazało w social mediach, czyli kamizelka KWM02 łamane na 2024, pozostanie tylko w formie tej grafiki. KWM02 jest kamizelką fajną. Będzie zaraz, lada moment, coś u nas na kanale o tej kamizelce. I stare przysłowie mistrzów karate mówi: nie rusz, bo... Więc zróbcie do tego dodatki i będzie ok. A tu Radom. Dzień dobry, chciałem spytać, czy jest konwersja do Bullpupa? Kiedy będzie grać w fabryce? Jest w fabryce, kiedy można przyjechać? Pod koniec roku. Którego? Dziękuję. I już nas wyjaśnili, tak? Pod koniec roku. A MPS? Ja wiem, ale kiedy, tak, z papierami, kiedy będzie można przyjechać, położyć pieniądze? Druga połowa roku. Miał być na gwiazdkę. Pistolet, na który ja czekam. Ja też, bo strzelało się z niego bardzo fajnie. No i czekam na tego Bullpupa nieszczęsnego. Gunblock już nie czeka, bo Gunblock spadł z rowerka dzięki jednemu kanałowi z YouTube'a. Nie pokazuj, bo nas też zdejmą. Twarde. Sig Sauer. Tak, Sig Sauer to Schuster. MK Schuster. No nie mów, naprawdę nie macie banera żadnego? Mają dużego człowieka w koszulce z napisem Sig Sauer i małe krówki z napisem MK Schuster. I to jest MK Schuster. Jak chcecie Ziga, to tylko u nich, bo oni są dystrybutorem Ziga i możecie sobie kupić u nich wszystko od pistoletów po MPX, MCX. Tak, mają sklep, mają taki, że o Jezu, co prawda bardziej myśliwski, ale fajny. Hubertus, chodzież. W zasadzie w porównaniu z tym, co widzieliśmy w Poznaniu na ich stoisku, Hubertusik. Tam mieli takie, a tutaj zaznaczyli po prostu swoją obecność. Co mają fajne, to nie wiem, czy na pewno byli pierwsi z konfiguratorem broni na stronie w Polsce. Nie wiem, czy inne sklepy teraz też mają, ale to jest po prostu super. Możecie sobie dobrać wszystko, tak? Kolor, wykończenie, bezpieczniki, spusty, okładki i tak dalej, i tak dalej. Super pomysł, naprawdę. Są granice, których przekroczyć nie można, jak powiedział generał 13 grudnia. No nie, no. Jak to młodzież mówi? Cringe? Straszne. O Boże. Strefa celu. Od nich też coś tam czasami braliśmy do recenzji. Mam nadzieję, że znowu będziemy brali, bo mają całkiem fajny sprzęt, głównie z Izraela. Zapchałem się krówką. Strzelby, izraelskie karabinki. No ta strzelba była u nas. Tawory, Karmel, którego jeszcze nie robiliśmy. I Zajony, cieszące się dosyć dużą popularnością. Pani jakaś nieruchliwa. Zamurowało ją. Live Free Armory, czyli Hubertus Prochanti. Kurna, ta krówka jest naprawdę. Apollo to ostatnio zrobił 3B. Obejrzyjcie film.
Bardzo fajna recenzja. Zabawki to nie... Kończymy tego imprezy. Nara. Ale zabawki od nich są fajne. Zeżarłem już tę krówkę, przepraszam. Bartek się strasznie zajarał. Cześć Marcin. Marcin. Szef marketingu z Kalibra. Podobno. Tak, to od niego dostajemy te zabawki, ale Bartek. Mam ciekawe zabawki, co? Bartek się zajarał, bo zobaczcie, to są APX-y A0. Zobaczcie w jakich cenach. Najtańsza 2 koła. Największy wypas 2400. Jak ktoś chce kupić Berettę A0, to już masz jedną. Tę drugą. Sprzedaż startuje dopiero od czerwca. Od czerwca. Od czerwca. To jest istotna informacja. I one będą w stałej sprzedaży. Tak, póki do wyczerpania zapasów, bo to są ostatnie sztuki, więc po prostu mamy ich bardzo dużą ilość. Startujemy od czerwca, ale przy tej cenie obstawiam, że do końca czerwca już ich nie będzie. A u nas niedługo na kanale, tylko nie w tej wersji, a w takiej ładniejszej srebrno-platynowej. No, takiej ładniejszej, tak? Czyli Steger 8000 FT, czyli współczesna odpowiedź na Berettę Cougara, która już była dawno temu wycofana z produkcji, którą ja kiedyś bardzo dawno temu chciałem kupić, ale zabijała mnie ceną, bo porucznik wtedy nie zarabiał. Dzień dobry. Zobacz, co się dzieje. Manufaktura plastiku. Firma znana Wam już, bo już parę razy żeśmy pokazywali to, co robią, czyli znacie te magnetyczne uchwyty do szaf na klameczkę, znacie uchwyty na magazynki, tak, łączone, niełączone i tak dalej, na magazynki do aera, pudełka akcesoryjne, wieszaki do pistoletów, to jest wieszak do pistoletów, oczywiście dyspensery. No i przyszedłem, przywitaliśmy się, piąteczka, a mam coś dla Ciebie. Lubisz dyspensery? Ja mówię, no lubię. Słuchajcie, rozwalili mnie. Naprawdę mnie rozwalili. Dyspenser na nasze czarne kółeczka, do 8 kółek i do strzelania. Super, po prostu super. Dzięki Ci bardzo. Naprawdę kapitalna sprawa. Tak, manufaktura plastiku. A i tu jeszcze mamy, co mamy? Uchwyt do karabinu w kojotowym kolorku i uchwyt na magazynki do aera. Jestem influencerem. Tygnij nóżką. Co? Tygnij nóżką. Ale to mnie rozwaliło, naprawdę super. Dzięki jeszcze raz. Podstawka pod kufel. Nie, tak naprawdę to jest Valhalla Industries, czyli mała firma, która produkuje... Gdzie to są drzwi? Nie ma drzwi. Która produkuje wielofunkcyjne urządzenia wylotowe. Czyli robią chłopaki po prostu tłumik do różnej broni. Polska produkcja, polska firma. Jak to hałasuje. Weźcie se kupcie tłumik tu w Valhalli. Będzie ciszej. Tak jest fundowany, można wygrać, można też kupić, no co? a oprócz tego Nie miałem z nimi do czynienia, więc Wam wiele o tym nie powiem, ale są tłumiki. Ale mamy przedstawiciela z firmy Valhalla. Nawet założyciela. Nawet założyciela, poczekajcie chwilę. 4 główne modele. Krótkie lufy, takie typu 14,5 cala. Tak jak tutaj na grocie, krótki tłumik do długich luf i najnowszy wypust, dostałem tydzień temu premiera 308/6,5 Creedmoor. A no i to, co jeszcze tutaj oglądaliście, to jest akurat taki specyficzne stosowanie do PKM-a konkretnie tutaj zrobiony na taśmę. Chłopacy na lekkiej piechocie mają kilka, już dwie lekkie piechoty przeżyły. Po 2500 staś poszło i żyją. Tak? A Wiadomo, że nie w jednym cyklu, nie? Ale przez cały dzień. Tak jak lekka piechota trwała, nie?
Daje radę. Daje radę, tak. A jak Twoje produkty wyglądają cenowo? Generalnie cenowo to się pracuje tak, że te standardowe modele tłumików to są te takie najbardziej powiedzmy popularne, zwykły, podstawowy 1599 zł brutto, ten skrócony 1499. Tutaj ten nowy SBR do krótkich luf on jest troszkę droższy, bo on jest też trochę inaczej zrobiony, 1749, 308 1999 i teoretycznie najdroższy będzie właśnie ten do PK, bo on 2500 kosztuje, no ale tu już jest sporo mięcha w nim i też elementów niektórych, Rozumiem, także... że wszystkie macie nakręcane. W tej chwili tak, ale w ciągu 2-3 miesięcy będziemy wypuszczać QD. Ty, tu jest napisane Daniel Defense, a tu stoi Aero Precision. Dobra, żartuję, że nic nie kołam. Bułos, tak? Dlaczego jest Aero, dlaczego jest HS, dlaczego jest Daniel Defense? No może dlatego, że są dystrybutorem tych marek. Prosta sprawa. Mam ambiwalentne odczucia w stosunku do Daniel Defense'a. Podobno jest dobry. Charakterystyczny element Daniel Defense'a, najbardziej charakterystyczny, który mnie akurat nie robi. A i oni są też dystrybutorem EOTech, jakby ktoś pytał, na rynek cywilny. To Voodoo mają, to jest ten 1.10 chyba. Tak, to jest, ja mam małe Voodoo, czyli takie 1.6, a tutaj chłopaki mają 1.10, czyli to jest to nowe Voodoo, już z lepszymi siatkami, bo ja mam tu taką jedną ze starszych siatek z pączkiem śmierci i o ile luneta jest fajna optycznie, o tyle ta siatka powoduje tyle, że jak nie masz w backupie kolimatora, to nie postrzelasz, bo ona na krótki dystans, ten znak jest praktycznie niewidoczny. Poza tym luneta jest fajna, tak? Ma tylko jedną wadę, nie za bardzo na krótki dystans, ale mimo wszystko ją lubię. Son of Gun. Nie mają co prawda XM-ki na wystawce, bo to jest low run robiony prawie praktycznie na zamówienie i będzie tego tylko kilkadziesiąt sztuk. Jedną mam ja, drugą ma Ostry Gwint i jeszcze znam ze 2 osoby, które to kupiły. Już się kończą, już za chwilę nie będzie. I za chwilę już nie będzie, więc jeżeli ktoś chce współczesną replikę XM177E1 od Son of Gun, to jest ostatni dzwonek, bo ich liczba jest ograniczona dostępnością części. To jest robione na oryginalnych częściach, upper, lower jest z oryginalnego M16. Dalej no to klasyka, tak? M4, IHR-y. Mamy dostać tłokowego AR-a do zabawy. Te nowe wypusty już są z lufą 1.9, bo jak pamiętacie z naszego filmu, no 1.7 to była taka powiedzmy umowna. Złoty, a skromny MDX, czyli ich PCC. No już ten biały byłby lepszy, bo to trochę w klimatach szturmowców. Chociaż tak naprawdę ten Sniper Grey super wygląda. O, widzicie? Proszę bardzo. To wygląda jak zabawka na tę sprawę. Krótki chwyt, składana kolba. Co prawda teraz się nie strzeli się raz, ale można sobie złożyć kolbę, wrzucić do plecaka. Są tacy, którym się to podoba, są tacy, którzy mówią, że to jest beznadziejne, ale szczerze, jak strzelałem, ty byłeś chyba za mną wtedy, Bartek, jak strzelaliśmy z tego na U27, to ja miałem fan, strzelało mi się z tego świetnie, nie wnikam w to, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, mi się z tego naprawdę bardzo fajnie strzelało i pogadamy z chłopakami z SOGA, żeby nam takiego PCC-ka udostępnili. Ja nie lubię PCC-ków, ale z tego strzelało mi się taki typowy fan gun. Tak, właśnie Gwiezdne Wojny, coś w tych klimatach. Dobra, ja wiem, że Gwiezdne Wojny to Sterling bardziej, ale futurystycznie. Ty, idziemy coś zjeść? No to tak. Herbata jest? Centrum Strzeleckie RP. Strzelnica, sklep, klub. Ten pistolet sam w sobie jest do mania, ale jeszcze w tym wykończeniu polska śliwka. No, tu mi podsuwają jeszcze lepiej. Ja słyszałem o jednym antyterroryście, co pod pachą nosi. Tak, tak. I najlepiej zna się na broni i w ogóle uważa, że społeczeństwo broni mieć nie powinno, bo co? Z pozdrowieniami dla Kangura.
El Prezes, tak, El Patron. Kup se taki. To jest 357 chyba w ogóle. 4,4 Magnum. A nie, 4,4, a tu jest napisane. 44 Magnum. El Patron. Pistolecik specjalnie dla Ciebie, sam jesteś niemałym człowiekiem, to kup se niemały pistolet. Złoty, a skromny. No i poza tym co? Rugerek, bo chłopaki teraz przejęli dystrybucję Rugerka i potem jak go przejęli, to ceny poleciały dosyć zauważalnie. Rewolwerek, też Rugerek, bardzo ładny. Pistolety Rugerek, fajne zabawki, no. Powiem tak, nie wiem jaką broń mogę chcieć kupić, ale wiem jakiej broni na pewno nie chcę kupić. Ja z tego strzelałem. Ja też. To jest mój żywy wyrzut sumienia, bo macamy się Od zeszłego roku. od zeszłego roku. Będzie rok niedługo. I chcemy zrobić materiał o łucznictwie, ale nigdy się nie spina. On ma dużo czasu, ja mam tego czasu trochę mniej. Jak ten, to zaraz coś wypadnie, bo tu trzeba dojechać, bo to zima się zaczęła, bo coś jeszcze się... Ale w końcu się spotkaliśmy po raz kolejny już na żywo. Macie, Marcinie, drogi, dzisiaj swoją niszę tutaj. Łuczniczą. Dokładnie, dokładnie. No. Strzelamy z łuków, pokazujemy ludziom świat łucznictwa. Są to łuki bloczkowe, są to łuki zwykłe, refleksyjne, angielskie. Nie mamy tylko tatarsko-tureckich, resztę mamy. Jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże, bardzo dużo dzieciaków ogarniamy. Zachęcamy rodziców do tego, żeby kupowali dla dzieciaków sprzęt. To nie są duże pieniądze, bo taki łuk zwykły kosztuje 100-150 zł z kostką w znanym sklepie sportowym. Na łuki bloczkowe to już jest kwestia 3, 10 tysięcy, 15. Trenujemy na gumowych zwierzakach, które tam są. Tam mamy jakiegoś tam ptaka i zająca. Taka strzała przechodzi przez zwierzynę. Na pewno nie będziemy strzelać. Dokładnie. Taka strzała przechodzi przez zwierzynę, nie powodując nawet reakcji tej zwierzyny. Powoduje tylko krwotok i zwierzyna usypia. Nie ma tak jak z broni zwykłej, że wiesz, wyrywa ci pół pleców i jest mielonka, tylko jest bardziej humanitarne. Niestety w Polsce nie możemy polować, jeździmy na zawody, strzelamy do gumowych zwierzaków, a jeśli chcecie polować, no to trzeba jechać do dolnych sąsiadów, Czechy. Tak? U nich można? Dokładnie, u nas nie można, u nich tak. Strzelimy coś? Ja nie wiem, czy ja trafię na 10 metrów w ogóle. Ale Dawaj. spróbujmy. To jest mój bloczek, z którym ja jeżdżę na zawody. Tu jest 60 funtów naciągu. Jak dasz radę naciągnąć, to nie puszczaj cięciwy, tylko z powrotem wróć z nim. Oczywiście dostaniesz chwyć całą ręką, wiesz? Jest co dygać. I delikatnie z nią wróć. Najgorsze jest przełamanie tego oporu, Tak, bo tak, potem jak tak, go przełamię, tak, to już dokładnie. pójdzie. Dlatego ja chciałem spróbować. Jak już go napnę, to samo to trzymanie, to po prostu Tak, no bo trzymam. wtedy czekasz na zwierzynę, aż podejdzie i wtedy strzelasz, nie? Nie musisz tego. O to chodzi, o to chodzi. Weź to kurna zgraj. Wyceluj. Delikatnie na... No wyśmienicie. To jest ultra dziwne wrażenie przy strzelaniu z tego. Może przyjść taka sytuacja, Michale, że bo masz nieprzyzwyczajone mięśnie, zacznie ci drżeć ręka. To jest normalne. Wtedy możemy odpuścić, robimy sobie przerwę, nie musimy strzelać. Czasami robimy takie serie, 3 strzały, robimy sobie 10 minut odpoczynku, bo ręka nie jest przyzwyczajona do takich naciągów. Skupienie ma fajne. Bardzo ładnie. Kurna, Robin Hood, normalnie strzała w strzałę. Serial Robin Sherwood jest moim ulubionym. Zerwałem. Elegancko. Szarpnąłem na spuście i dlatego poszło niżej, ale pierwsze dwie poszły naprawdę spoko. Pięknie. Chcecie odcinek o łucznictwie? Jak chcecie, to dajcie znać. To się jakoś spikniemy i zrobimy, oddaję, dziękuję bardzo, i zrobimy Wam odcinek o łucznictwie, bo jest fajne. Jak
trochę bardziej męczące jak takie zwykłe strzelanie. Incorsa. MDT ACC. Karabin. Ale z tych popularniejszych rzeczy to mają te takie niemieckie, jak one się nazywały? Z czego się składał przeciętny niemiecki żołnierz? Z żołnierza i ze Schmeissera. No, to Schmeissery w Incorsie. A jak ktoś nie chce Schmeissera, to Grand Power, PCC-ki, mające bardzo dobrą opinię. Jeden z moich znajomych startuje z tym, a jest dobrym zawodnikiem, startuje z tym w triganach i bardzo sobie tego PCC-ka chwali. Ja nie chwalę, bo ja nie lubię PCC-ków, to wiecie. Co tu jeszcze mają? A, zapomniałeś o Benelli. A kiedy coś do recenzji dostaniemy? Szczelba. Benelli. Tak, z magazynkiem dłuższym. Dalej, bo mi się w kadrze nie mieści. Z magazynkiem dłuższym. Jezu, jak to chodzi fajnie. No mają Benelli, tak, w ofercie. Czyli już takie nowa Speed, no to już są sportowe strzelby wyczynowe. Łukasz Borkowski z taką startuje. Powiem wam, że płynność pracy tego mechanizmu. Moje 591 jest strzelbą wojskową, czyli trzeba się zaprzeć, żeby to przeładować, a tutaj... Dlatego Borkowski wygrywa. Dlatego ja nie startuję z Borkowskim. I mają jeszcze pistolety. 297. Grand Power też. GPQ-100. Nie wiem, nie strzelałem. No taki wygląd dyskusyjny. Ciekawe jak to chodzi na ostrej. Ryglowane przez obrót lufy, czyli tak jak F8, nie, 8000 FT. Czyli ten... O ty panie, jaki to ma spust fajny. 383. No. Może nie najkrótszy, ale bardzo lekki i bardzo płynnie pracujący. No i jak Incorsa to ASE Ultra, czyli wielofunkcyjne urządzenia wylotowe do różnej broni, ale głównie albo nakręcone na gwint, albo na te ich charakterystyczne urządzenia wylotowe z taką nakrętką osłaniającą gwint. I jak się nawet nie używa tłumika, to po prostu wygląda. To jest od razu plus 10 do skilla i 20 do mana po założeniu tego na karabin. No, to Incorsa. Kwiatek rozdaje nagrody, a my co? Kino drogi? Kino drogi. Dobra, słuchajcie, co mamy dalej? Takie ładne kino drogi. No nie? Inne. Bo trasa z Modlina, a nie tak jak zawsze. Są urodziny, strzelnica TV i sklepu przy szkole, pierwsze. 430 wejściówek plus trochę wejściówek takich influencerskich, tak? My, kto tam jeszcze był? MD Shooting, Mac DTF-u, UFO Team, ktoś jeszcze był? Może jeszcze był, tak? Ale było trochę zaprzyjaźnionych. 3B nie było, bo rozstrzeliwali dzisiaj Burgu u nich. Ale osób było dużo. Dużo stoisk. No, powiem tak, inaczej. Z tych imprez na Modlinie, na których byliśmy, to ta chyba była największa. Duża w tym zasługa sklepu koło szkoły, bo oni tam sporo naściągali. Ten Kwiatek też sporo ludzi przyciągnął z wystawców. Dużo broni do strzelania. Nie wiem trochę na jakie, bo szczerze mówiąc nie wnikałem w te pakiety w ogóle. Jak się tam kupowało wejściówkę, co z tą amunicją i tak dalej. Ale no kolejki, najpierw był szok, kolejka po amunicję, a drugi szok, kolejka po jedzenie, tak? Więc jak ktoś chciał opędzić obie, no to 2 godziny, bo my zeszło na samym staniu w kolejkach. Tyle było naroda. No fajne rzeczy, jakieś tam propozycje współpracy się pojawiły. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spotkaliśmy znowu, tak? Moja ulubiona część bywania na takich imprezach. Mogę sobie z panem zrobić zdjęcie?
Super sympatyczny, ale powtórzę po raz kolejny, ja tego nie łapię. Jakiś kolej z internetu i ktoś chce sobie z nim robić zdjęcia. Okej, chcesz, nie ma sprawy. Ale już się tak nie dziwisz, jak ktoś cię prosi, bo jeszcze pamiętam, że był taki czas, że się dziwiłeś. Nie no, dalej się dziwię, tylko teraz, wiesz, jestem cwańszy, bo tego nie okazuję, no. Ale właśnie o tym mówię. Więc nie, fajna impreza, fajna. I tort był dobry, i jedzenie było zjadliwe zupełnie spokojnie. I atmosfera bardzo fajna, można było sobie trochę pogadać. No nie powiem, że spokojnie, bo jak tam zaczynała się strzelanina na tych osiach, jeszcze niektóre egzemplarze miały fan switch, i jeszcze były jakieś w większym kalibrze, tam chyba 7,62 na 51, no to jak to zaczęło wszystko walić, to na pewno słyszeliście na filmie, bo tam w tle na bank było to słychać. Ale mówię, bardzo sympatyczna atmosfera, bardzo fajnie. Kwiatek ze sklepem przy szkole to zorganizowali. No jak ktoś chciał spędzić w fajny sposób sobotę, to był dobry wybór, zdecydowanie, tak. Parę osób wyszło bogatszych o... Tak, no na pistolet, końcu, no strzelbę. kurde, na końcu tam jak te sklepy przysponsorowały nagrody, no to tam była CZ-ka, z tego co wyłapałem, z Palnej, to była CZ-ka, była jakaś strzelba i był Glock P80, ten jubileuszowy z pierwszej serii. I Echelon. Echelon I też? HS był jakiś. A Echelon był od i Hellcat sklepu był. przy szkole. No tak, no to tam było chyba z 6 sztuk broni rozdanych. Oczywiście zastrzeżenie było takie, że osoba, której numer tam padł, potem musiała jeszcze odpowiedzieć na pytanie, żeby to nie był konkurs. I generalnie założenie było takie, że... Żeby to nie była loteria. Tak. Żeby to był konkurs. Tak, że tam były takie przy wejściu, myśmy nie dostali, bo my siłą rzeczy nie braliśmy w tym udziału, ale dostawało się taką banderolkę, opaskę na rękę. Zielona to była taka, że nie ogarniasz broni, a czerwona taka, że masz pozwolenie, tak? Albo na odwrót, ale tam tak w zależności od koloru. No i Kwiatek od razu zrobił zastrzeżenie, że losują broń, ale broń dostanie tylko osoba z tą opaską, taka, która ma pozwolenie na broń. Jeżeli nie, no to dostanie jakiś fajny gift pocieszenia, ale nie może dostać broni, bo tę broń trzeba po prostu od razu odebrać w poniedziałek, czy tam we wtorek no i nie można było tego zrobić inaczej, tak? Ale no kupę tam nagród poszło, kupę, no naprawdę po grubasie wszyscy tam pojechali. Mi się podobało, fajna impreza. Kurna, Fragout w tym roku magazyn kończy 10 lat, no. Może my też powinniśmy coś takiego zrobić. Zobaczymy. Jakieś plany są, co z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże. No i co, no. Mi się podobało. Doskonała sobota. Mi się podobało, bardzo miła atmosfera, bardzo, bardzo dużo sympatycznych ludzi. Bardzo fajne rozmowy. Tyle, no. Wracamy. W domu trzeba pomieszkać. Złożysz ten film? Pewnie złoży. Dobrze. To podziękowania dla patronów były już pewnie na początku, bo Bartek będzie składał. Ja podziękuję jeszcze raz. Dziękuję widzom wszystkim za klikanie, oglądanie, współtworzenie kanału. I co? I żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No jedź!